Cześć, witam Was w 136 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym Wam pokazać materiał z naprawy, a bardziej z wymiany części w spłuczce w zabudowie. Czyli tak, w pierwszej części, że tak powiem, tego vloga wymieniam wszystko, bo raz, że tam były połamane przyciski, popychacze, zakamieniony zawór napełniający, spustowy, czyli w pierwszej części wymieniam kompletnie wszystko, zostawiam tylko, że tak powiem, zbiornik i wszystko resztę wymieniam na nowe. Zresztą tak sobie klientka zażyczyła, tak sobie zamówiła, znaczy ja zamówiłem. Także tutaj taka kompleksowa wymiana po całości, bo tam w sumie nie było co naprawiać. W drugiej części wymieniam tylko zawór spustowy, to było bodajże groe i tam jest podnoszone na powietrze, nie mechanicznie. Zresztą zobaczycie. Także taka lajtowa, można powiedzieć, praca. No oczywiście, jeśli ktoś wie, jak to wszystko wymienić, to zrobi to bez najmniejszego problemu. No trzeba uważać, bo te plastiki są w tych spłuczkach dość kruche i na pewno nic nie powinno się robić, że tak powiem, na siłę, a wszystko z głową. W przypadku pierwszego materiału, to jest spłuczka koło slim, jest bardzo wąska, no, mało miejsca, mało pola manewru i tutaj naprawdę trzeba z głową to wszystko montować, demontować. Głównie chodzi właśnie tak naprawdę o zawór spustowy. Zawór spustowy ma taką specjalną tuleję gumową na środku, że można zagiąć, bo inaczej się po prostu tego nie wsadzi. Zresztą zobaczycie to na tym materiale. Także nie przedłużając, dłużej nie ględzę, zapraszam Was do oglądania. Może się komuś to przyda, może nie, może jako ciekawostkę. Ja Wam już bardzo dziękuję, no i jak zawsze zapraszam za tydzień. Trzymajcie się, cześć. No hej, moi drodzy, dzisiaj jedziemy, myślę, na dość ciekawą pracę. Nie jest jakaś tam wyjątkowo skomplikowana czy wielka, ale myślę, że dość ciekawa z tego względu, że będę wymieniał całe bebechy spłuczki do zabudowy, czyli zawór napełniający, zawór spustowy, tak zwany dzwon, całą ramkę, przycisk, popychacze, dźwignie, także kompleksowo wszystko od A do Z. Tam wszystko już jest w rozsypce i pani zamówiła właśnie u mnie taką usługę, no i też żebym te części zamówił. Sporo wyszły te części, ale jak się kompleksowo wszystko wymienia, to tak wychodzi. Powiem Wam, że to i tak nie są najdroższe części. To jest do spłuczki koło slim. Pewnie wielu z Was ma to, bo to jest dość popularna kibelek zabudowaty koło slim. Jest trochę ciężkawy do wymiany, bo jest strasznie wąski, mało miejsca jest. Postaram się to, nie wiem, jak najlepiej złapać, pokazać Wam, jak to robię. Także taka robótka, że tak powiem, robótka taka, się wpakowałem, alem się wpakował. Taka
dosyć ciekawa, bo tam już kilka jakichś robót robiłem, kilka robót robiłem już, znaczy wymiany pojedynczych elementów. Tutaj będziemy wymieniać wszystko. Także co, jedziemy i mam nadzieję do zobaczenia na miejscu przy pracy. No i tutaj mamy tą spłuczkę, ona w takim stanie już była jak jest, czyli muszę powyciągać te pozostałości, oczywiście najpierw zakręcić wodę, przeważnie w większości przypadków ten zaworek jest właśnie w środku, czasami zakamieniony, czasami nie, czasami trzeba po prostu główny zawór zamknąć, ale tutaj się udało zamknąć. Jak widzicie, nie jest zbyt wiele miejsca, ale dajemy radę. I teraz tak, demontujemy po kolei wszystkie elementy, które pozostały w tej spłuczce, czyli ten cały mostek z popychaczami, czyli to musimy wypiąć właśnie z tej obudowy, powypinać właśnie z tego zaworu spustowego, dzwonu, no i wyciągnąć to wszystko. No i to mamy wypięte, to też będzie nowe. I teraz dalej demontujemy kolejne części. Tutaj wykręcam wężyk z zaworu napełniającego, bo zawór napełniający też będzie oczywiście wymieniony, tak jak mówiłem, wszystko. I tutaj jak wężyk wykręciłem, wyciągam zawór. Jak widzicie, no już w niezbyt fajnym stanie był. No i teraz ostatni element, czyli zawór spustowy. Tutaj w przypadku tego zaworu te uchwyty, które podnoszą ten cały zawór, to się wypina, bo inaczej się po prostu tego nie wyjmie. I musimy to wypiąć, te uchwyty. I teraz możemy wyciągnąć cały ten dzwon. Tutaj się akurat, jak jest do wymiany, to nie ma co się z tym bawić. Po prostu to śmiało wyginamy i wyciągamy. I to wszystko, i już spłuczka jest pusta. Teraz będziemy montować nowe. To jest przycisk, to na koniec nowy zawór spustowy, zawór napełniający i mostek. Te stare elementy do siatki, to wszystko idzie na śmietnik. I teraz tak, zaczniemy oczywiście w odwrotnej kolejności jak demontowaliśmy, czyli na sam początek zawór spustowy. Tu jak widzicie właśnie ta czarna guma, ta tulejka jest po to, żeby ten zawór można było wygiąć, żeby włożyć. I tym niebieskim właśnie do tyłu, bo to jest mocowanie tego zaworu, żeby się nie podnosił. Jak widzicie, ładnie weszło, tylko trzeba tam pocelować w kielich, dobrze osadzić ten zawór. Dobrze jest przyświecić i ten właśnie niebieski uchwyt, tam jest specjalne takie wgłębienie, wczepić, żeby to się nie podnosiło. Teraz można założyć właśnie zawór napełniający. Tam też jest specjalne wejście, żeby wpiąć ten zawór. Tutaj akurat mi źle zaczepiłem.
Wpadł mi tam na dół, ale no, wydobyłem go, zaczepiłem i jest ok. Teraz można będzie przykręcić wężyk. No, jak już wężyk przykręcony, to zakładamy te uchwyty do mostka, który podnosi, żeby spuścić wodę. To jest też tylko tak na klik, można powiedzieć, także to już mamy założone. Teraz możemy zamontować nowy mostek. Tutaj też trzeba założyć właśnie te uchwyty, to mocowanie do tego dzwonu, żeby ten mechanizm cały podnosił przy spłukiwaniu wody. Jak widzicie, no niezbyt dużo miejsca tutaj jest, pola manewru, ale no wszystko można zrobić. I teraz to w odpowiednie miejsce osadzamy. Jeszcze tylko sprawdzę ręcznie, czy się wszystko ładnie podnosi i swobodnie nie opuszcza, zanim będę dalej składał. Tutaj powinienem jeszcze tą osłonę założyć. Przyznam Wam się, że zapomniałem. Ta osłona tam na górze została potem, ale to drobiazg był, bo później to na końcu zdjęłem tą osłonę, założyłem tam, widzicie, z boku na murku leżały. No ale teraz pora na montaż właśnie przycisków. I wypinamy ten element środkowy. Zakładamy. Teraz trzeba dociąć, bo te całe mocowania są długie. Trzeba na odpowiednią długość dociąć, jak ja to nazywam, patyczki, żeby no, złapać właśnie mocowanie przycisków, tą ramkę właśnie z uchwytami w tym całym stelażu. Powiem Wam, że ja to sobie po kawałku pierwszy docinam, no, bo lepiej dociąć 2 razy niż raz, a za krótko. Tam są takie specjalne wgłębienia, także tam gdzieś co 2 cm można sobie ucinać. Jak ten jeden się już dopasuje, wtedy do drugiego się przykłada i można od razu sobie odciąć na odpowiednią długość ten drugi, ale pierwszy zawsze sobie ucinam, powiedzmy, na 2-3 razy. Jak się już raz utnie za długo, to już za dużo, to już się nic nie zrobi. I to jak tutaj włożyliśmy, tutaj pół obrotu się przekręca i poblokuje tą całą ramkę. No i teraz patyczki, że tak powiem, patyczki do uruchamiania, właśnie do podnoszenia tego zaworu spustowego. I tutaj podobnie są nacięcia odpowiednie, można dopasować, dociąć. Także ja, tak jak widzicie, właśnie docinam sobie na 2 razy, przymierzam, jak jest dobry, wtedy ten drugi przykładam i obcinam na odpowiednią długość. No tutaj mi nie złapało jak to, ale to tam są otwory, tylko przez te otwory przepuścić i też pół obrotu później przekręcić, znaczy wsunąć je do końca i pół obrotu przekręcić. I ten cały mechanizm z tą ramką będzie połączony. No i jak widzicie, to już jest złożone.
Teraz jeszcze tylko założyć sam przycisk. To widzicie tam na górze właśnie ta osłonka, to ją później założyłem, bo zapomniałem o niej na śmieci. Ale to później założyłem, już tego tutaj nie pokazywałem. Także tu jeszcze sprawdzę, wodę puściłem. Napełnię zbiornik, sprawdzę, czy jeden i drugi przycisk działa. I w sumie no, całe bebechy, że tak powiem, tej spłuczki łącznie z przyciskiem są nowe, także no, na lata na pewno wystarczy. No i tak, moi drodzy, jak widzieliście, zrobiłem, nie było to jakieś tam skomplikowana praca, skomplikowany montaż, po prostu jak się wie, po kolejność i jak do tego się zabrać, to nie jest trudne, nie jest skomplikowane. Jedyny problem właśnie, bo to jest koło Slim model, jedyny problem tam był, że jest strasznie wąski, dlatego ten zawór spustowy, ten dzwon, on ma na środku taką tuleję gumową, że można wygiąć taki łuk i dopiero trzeba wygiąć i dopiero wsadzić, bo inaczej po prostu się tego nie wsadzi, bo to jest długie. Tylko trzeba to robić z wyczuciem, żeby no nie wyłamać tej blokady, która jest z tyłu. No i potem w te gniazdo osadzić i to wszystko. Potem jak te popychacze, ten mostek cały się zakłada, to wszystko ładnie dociska. Wszystko ma swoje miejsce, także tam no, inaczej tego zamontować generalnie nie można. Także no, jak widzieliście, no, poszło to w miarę, że tak powiem, szybko, sprawnie. I no, tam to też, tam chyba było widać, no, było zawalone już maksymalnie. To ciężko było palcem ten mostek, te popychacze podnosić, ten zawór, dlatego tam się pani powyłamywało wszystko, bo to było już tak zarośnięte kamieniem, że no już blokowało się, ocierało się, blokowało się. Także no ma wszystko wymienione, czyli tak mówiłem, ten zawór spustowy, tak zwany dzwon, zawór napełniający, mostek, ten cały mechanizm podnoszący, te popychacze, ramka i te przyciski. Także no, wymiana kompleksowa, powiem wam, no nie codziennie się to zdarza, dlatego też postanowiłem nagrać. Nawet nie wiem, jak mi się to ujęło wszystko, ale mam nadzieję, że dobrze, że jakiś tam materiał z tego wyjdzie. Jest już późno, która jest godzina? Kurczę, już 20, także ja kończę na dzisiaj moją karierę zawodową. Na dzisiaj, bo jutro przyjadę do domu, prześpię się i apiać od nowa od rana. Także na dzisiaj kończę. Dziękuję wam. I cóż, do zobaczenia przy następnych pracach, jak zawsze, nie? Trzymajcie się, cześć. No hej, cześć. Moi drodzy, jedziemy teraz do klienta w Sea Tower. Więc pokażę wam, jak podjadę, to może mi się uda nagrać cały ten blok, wieżowiec. Jedziemy tam w kibelku zawór spustowy wymienić. Teoretycznie rzecz biorąc, prosta robota, wyjąć stary, założyć nowy, no nic prostszego. Generalnie tylko zawór spustowy, to jest kibelek z tego, co mi powiedział Groe. Także zawór już mam zamówiony, już dostałem ten zawór, także teraz tylko pojechać i zamontować. No, takiego zaworu chyba nie pokazywałem wam, jak się wymienia, także, znaczy jak ja wymieniam, nie jak się wymienia. Także jest dobra okazja, żeby nagrać i wrzucić wam. Także robota na pewno nie będzie długa. Co tu dużo mówić, no trzeba jechać i działać generalnie rzecz biorąc. Także co, do zobaczenia w wieżowcu, tam prawdopodobnie na
25 piętrze, także dość wysoko. Także do zobaczenia na miejscu. Dobra, zaczynamy. Sam sobie tu jestem, także nie ma problemu. Musimy to powykręcać. No tutaj już głos podłożę, że tak powiem, bo przestałem gadać. Ale tak, no jak widzieliście, tą ramkę wszystko wykręciłem. Tutaj teraz wydobywam, że tak powiem, ten stary zawór. Ten zawór akurat ten typ ma na powietrze, nie ma mechanizmu tak jak w poprzednim podnoszonym, że tak powiem, mechanicznie. Tutaj ta rurka, ten wężyk właśnie z przycisku wtłacza się powietrze i się podnosi. No i tutaj mamy nowy. Teraz zakładamy. Tak jak wam wspomniałem, ja tutaj troszeczkę szłem tutaj na łatwiznę, bo w tym przypadku powinienem ten zawór napełniający wymontować, wyciągnąć, dopiero to założyć i później zawór. No tutaj troszeczkę tak sobie na łatwiznę, że tak powiem, poszłem. No ale już wiem jak do tego podejść, także no, poradziłem sobie z tym i podobnie jak w pierwszym przypadku, tam trzeba dobrze to w gnieździe osadzić, żeby nie było luźne, docisnąć i jak jest już wszystko siedzi tak jak powinno siedzieć, no, możemy skręcać z powrotem, czyli z powrotem ramkę założyć. No i przycisk właśnie tutaj ręką sprawdzam, z którego powietrze wyrzuca. Zazwyczaj jest to właśnie górny i tą wężyk, tą rureczkę wciskamy i w sumie no, to jest cały montaż. Jeszcze tutaj oczywiście napełniłem spłuczkę wodą, jeszcze sprawdzę, jak widać spuszcza ładnie, można założyć. Tak, poprzecierać, wyczyścić, żeby nie pozostawiać no, brudu, śladu. Ten stary zawór do pudełka i do śmieci. W międzyczasie się zbiornik napełnia. Jeszcze raz ja sprawdzę, no ja mam zwyczaj 2-3 razy sprawdzać po montażu, czy wszystko działa. Jak działa, to ok. I na koniec chciałbym wam właśnie pokazać ładny, że tak powiem, widok. Zresztą zobaczcie sobie, to jest właśnie z 25 piętra tutaj widok na Zatokę Gdańską. Za chwilę jeszcze z drugiego okna, na Zatokę Gdańską, ale to jest w Gdyni, a z drugiego okna na samą Gdynię. No, widok, trzeba przyznać, jest bardzo ładny.
No, także to tyle z moich prac. Tak, myślę, że fajny bonusik, taki widok na zatokę z 25 piętra. Moi drodzy, a co do samej wymiany, no powiem Wam, że przyznam Wam się, biję się w pierś. Poszłem odrobinkę na łatwiznę, z tego względu, że powinno się wymontować, wyciągnąć ten zawór napełniający i dopiero zakładać ten spustowy. No ja tu, jak widzieliście, poszłem trochę na łatwiznę i wsadziłem, wcisnęłem, jak zwał ten spustowy. No ale już tak robiłem wiele razy, no powiedzmy, że mam jakąś tam wprawę, dlatego tak też robię. Na początku oczywiście też demontowałem ten zawór napełniający, po prostu jest wygodniej. No i tak tam jest mało miejsca, jak widzieliście, tak, żeby wcisnąć ten spustowy, ale no jak się już wie gdzie, jak, no to nie można, tak jak ja to zrobiłem. Także wymiana bardzo prosta, tamten już był przykamieniony. Tam, jak widzieliście, ta rurka, wężyk, te niebieskie, jest właśnie na powietrze, bo ten przycisk wtłacza powietrze w ten wężyk i podnosi cały ten zawód. Tak ten mechanizm z grubsza właśnie działa. W montażu jest w wymianie jest jeden właśnie z prostszych do wymiany. Nie ma tam takiego kombinowania zbyt dużego. Niektóre po prostu trzeba się nagimnastykować, żeby wymienić. No ten model akurat jest prosty. No i cóż, co mogę więcej powiedzieć? Widoczki ładne, kibelek zrobiony. Kolejny klient zadowolony, a ja mogę jechać dalej. Także dzięki i do zobaczenia przy następnych robotach. Cześć!